Co sezon w salonach sukien ślubnych pojawiają się miliony propozycji. Jak nie zagubić się w tym gąszczu sukien ślubnych? Zaraz Wam pokażę. Przed nami trendy na 2019 rok. No to zaczynamy. Elementy trójwymiarowe pojawiające się na sukniach ślubnych. Ale tym razem te elementy są jeszcze większe i na jeszcze większych powierzchniach. Te elementy trójwymiarowe to mogą być różnego rodzaju hafty, naszywane kwiaty, ale również płatki i bardzo ważna rzecz, która pojawia się w tym roku, czyli pióra. Suknie ozdobione piórami wyglądają bardzo kobieco, bardzo szykownie. Jest to propozycja pewnie dla tych bardziej odważnych modowo przyszłych panien młodych, ale wydaje mi się, że warto przynajmniej spróbować przymierzyć taką suknię. Piórka idealnie sprawdzą się również w krótkich sukniach ślubnych. Elementy trójwymiarowe idealnie sprawdzają się zarówno w sukniach ślubnych o kroju księżniczki, jak i o kroju rybki. Musicie jednak pamiętać o tym, że jeżeli cała suknia o kroju rybki ozdobiona jest takimi odstającymi elementami, to daje delikatny efekt poszerzenia sylwetki, więc jest to propozycja raczej dla szczupłych panien młodych. Jeżeli jednak decydujecie się na księżniczkę ozdobioną elementami trójwymiarowymi, to już nie ma tak wielkich restrykcji dotyczących figury. Metaliczne elementy. Do tej pory suknie zazwyczaj zdobione były kryształkami, perełkami czy koralikami w kolorze bardzo podobnym do koloru sukni ślubnej. W tym roku modne jest wszystko, co odstaje od koloru sukni ślubnej. Metaliczne elementy, czyli srebro i złoto. To jest absolutny top. Metaliczne elementy mogą być ozdobą góry sukni, mogą być ozdobą w talii, tak jak w przypadku tej sukni jest tutaj metaliczny pasek, ale mogą również pojawiać się na całej sukni ślubnej. Taka suknia będzie bardzo bogato ozdobiona. Geometria i asymetria. Mam wrażenie, że ten trend pojawił się w sukniach ślubnych tuż po tym, jak okazał się być strzałem w dziesiątkę w dekoracjach ślubnych. Ponieważ te wszystkie geometryczne elementy sprawdziły się doskonale na weselach, to teraz zagościły w modzie. Asymetryczne suknie, czyli na przykład krótko długie, to propozycje dla tych z Was, które lubią swoje nogi albo kochają buty i dzień ślubu uważają za taki wyjątkowy moment, żeby pokazać jakąś specjalnie wybraną na ten dzień parę. Sukienki asymetryczne to również sukienki z asymetryczną górą na jedno ramię. Mogłoby się zdawać, że są trochę w greckim stylu, ale mam wrażenie, że te najnowsze modele są bardzo nowoczesne i bardzo ładne. Geometrię w tym sezonie w sukniach ślubnych można zauważyć w bardzo ostrych cięciach. Jak to wygląda? Do tej pory bardzo modne były delikatnie wycinane w łagodny sposób dekolty, plecy. A teraz modne jest wszystko, co cięte na ostro, czyli zazwyczaj w literkę V, inaczej trójkąt, bo teraz jesteśmy w geometrycznym klimacie, więc wszystko jest w trójkąt. Na przykład zobaczcie, tutaj bok sukni ma również takie wycięcie. Ostre, trójkątne, takie samo jest z tyłu na plecach i na takie wycięcia powinnyście szczególnie zwrócić uwagę, tym bardziej, że one doskonale wyszczuplają sylwetkę. Geometryczne cięcia pojawiają się również w dole sukni. W jaki sposób? W formie falban, które występują warstwowo i właśnie taki najnowszy styl tych falban polega na tym, że nie są one ułożone równymi warstwami, tak jak do tej pory, tylko te warstwy są cięte jakby w takie właśnie trójkąty i wygląda to bardzo dobrze. Suknie tiulowe. Mam wrażenie, że ostatnio nieco modniejsze były suknie wykonane z koronki, a teraz wraca moda na tiulowe, ogromne księżniczki. Ale tiul sprawdza się doskonale nie tylko w sukni o kroju księżniczki, ale również doskonale prezentuje się na dole rybki. Tiul to przede wszystkim nieograniczone możliwości. Dlaczego? Tiule występują praktycznie we wszystkich kolorach, w milionie odcieni. A do tego tiule mają różne struktury. Mogą być bardzo miękkie albo mogą być sztywniejsze. W zależności od tego, jakiego tiulu użyjemy, osiągniemy zupełnie inny efekt. Mieniące się tkaniny. Co to takiego? Są to materiały ozdobione najczęściej brokatem lub cekinami. To co ważne, to, że cała suknia wykonana jest z jednej tkaniny i błyszczy od góry do dołu. Suknia taka nie potrzebuje dodatkowych dekoracji w postaci perełek, kryształków czy zdobnych kamyczków, bo po prostu jest jednym wielkim błyskiem
sama z siebie, taka natura tkaniny. Dopinane spódnice. To trend, który jest z nami od lat i pozostaje tak naprawdę nie tylko dlatego, że przynosi spektakularne efekty, ale również dlatego, że jest ekstremalnie praktyczny. Spódnicę możemy dopiąć do różnych fasonów sukien ślubnych, rozpoczynając oczywiście od rybki, z którą prezentuje się doskonale, poprzez literkę A, księżniczkę, a nawet, nowość w tym sezonie, dopinana spódnica do krótkiej sukni bądź do spodenek. Cienkie ramionczka. W tym sezonie bardzo dużo sukienek ma cienkie ramionczka, które z jednej strony są bardzo praktyczne, bo zapewniają większą stabilność sukni. Dziewczyny czują się, mając nawet najcieńsze ramionczka na świecie, zdecydowanie bardziej swobodnie. Nie boją się, że na przykład suknia gorsetowa im nieco zjedzie w dół podczas tańca, ale po drugie takie delikatne ramionczka świetnie sprawdzają się jako element dekoracji, ale też wspaniale wyglądają z tymi geometrycznymi, głębokimi dekoltami. Zazwyczaj suknie na cieniutkich ramionczkach nie są zbyt ciężkie. Wszystko po to, żeby te ramionczka nie wrzynały Wam się w ramiona. I takie cienkie ramionczka najlepiej pasują do bardzo zwiewnych i delikatnych sukienek, często wykonanych z koronki. Dekolt wódka. Często zdarza się tak, że to właśnie gwiazdy inicjują trendy, które później pojawiają się w modzie. To samo dotyczy mody ślubnej. Po ślubie Meghan Markle pojawił się trend na dekolty w łódkę, które są bardzo eleganckie i bardzo kobiece. Taki dekolt pokazuje niby bardzo niewiele ciała, ale jednak te bardzo sensualne jego elementy i idealnie sprawdza się dla kobiet, które mają nieduże biusty. Suknie plus size. Projektanci nareszcie zwrócili uwagę na kobiety, które mają nieco więcej kilogramów i które chcą wyglądać pięknie w dniu swojego ślubu. Z myślą o nich powstały pierwsze kolekcje plus size. Jestem bardzo szczęśliwa, że właśnie nareszcie to się wydarzyło. Należy podkreślić, że są to kolekcje specjalnie przygotowane z myślą o puszystych pannach młodych. To nie jest tak, że po prostu rozmiar sukni ślubnej powiększa się nagle do 56, a krój pozostaje ten sam. Projektanci naprawdę wzięli się do roboty i stworzyli takie fasony, w których duże sylwetki będą prezentowały się doskonale. To są fasony, które podkreślą to, co musi być podkreślone i ukryją to, co musi być ukryte. Mam nadzieję, że ten szybki przegląd trendów na 2019 rok Wam się przyda. Niemniej jednak, jeżeli właśnie w tej chwili okazało się, że wymarzona przez Was suknia nie mieści się w trendach na ten rok, to nie przejmujcie się i nie rezygnujcie ze swoich marzeń. Marzenia nie mieszczą się w żadnych trendach. Najważniejsze, żebyście były szczęśliwe i wyglądały pięknie.